Właśnie idziemy na hackathon już w końcu. Byliśmy tu 5 razy prawdopodobnie, ale w końcu się udało wyjść. To głównie moja zasługa, że tak długo. Paweł oczywiście już choć wściekły, że się spóźnimy na pierwszy tok, ale mam nadzieję, że mnie jednak nie zabije. A macie kolejkę do rejestracji? Tak, i tędy zabiorę Was już na same miejsce imprezy. Także jak się odhaczycie, generalnie wygląda najczęściej to tak podobnie na wszystkich imprezach i w Global. Z tego co wiem, Piotrek może też potwierdzić. Potwierdzam. Chociaż te kolejki widzę pierwszy raz. Mamy 4. Z okazji też odbieracie swoją torbę z różnego rodzaju gadżetami. To są najczęściej jakieś koszulki, naklejki i inne pierdoły, w zależności od danej imprezy. My akurat zostawiliśmy wczoraj swoje, jakbyście chcieli, mam sobie w kombocie. Potracę sobie przerwę w nagraniu i idę sobie sam zrobić zdjęcie, także zaraz wracamy. Tu możecie zobaczyć już Piotrka, który wysyła sobie nasze zdjęcia, a tutaj efekt. A tu jest strefa sponsorów, też main stage. Mamy już jakieś Foods and Beverages. Tutaj sponsorzy, tutaj jakieś toki, które się spóźniliśmy właśnie przeze mnie. No i cóż, idziemy zwiedzać. Pewnie później już dołączymy i będziemy gadać o samym pomyśle, ale wow, scenę odwalili naprawdę ładną. To trzeba im przyznać. Trzeba im to oddać. Też? Tak. Być? Jak już zaczniemy to robić. Okej, więc teraz możemy już przejść na angielski od teraz, bo mamy już częściowo angielskojęzyczną, powiedzmy, ekipę, także... Keith, can you just say a few words about yourself? Oh, hi. Very nice that you're doing this, by the way. Hi, Poland. Go Poland Web3. So I'm Kees. I have had my own company for about 10 years in bioinformatics, and I recently joined the whole Web3 movement. Was in ETH Amsterdam, and now I'm here in New York. Developers as we can into the Web3 ecosystem, and we do this by running a lot of hackathons. Właśnie jest kick-off, także zaczynamy kodzić już w ciągu godziny. Chociaż niektórzy już zaczęli tak naprawdę, bo widziałem już projekty, które są się skończone, tylko czekają na danie. Więc jesteśmy już jakąś godzinę po rozpoczęciu, po oficjalnym kick-offie hackathonu. W międzyczasie dołączył jeszcze do nas już ostatni członek naszego teamu. Jest to Saki, który będzie się zajmował głównie UI i UX designem w naszym projekcie. W skrócie chodzi o to, że chcemy stworzyć platformę do podcastów, choć nie tylko, także byłoby to coś takiego a la połączenie Spotify, podcastów, YouTube'a i trochę również TikToka. Tylko że idea jest taka, żeby uniknąć właśnie możliwości zostania zbanowanym, jeśli mówicie o jakichś rzeczach, które nie są koniecznie, powiedzmy, poprawne politycznie na danej platformie. Przy użyciu narzędzi Web3 właśnie jesteśmy w stanie uniknąć tego typu sytuacji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest monetyzacja i mamy wiele przykładów, gdzie popularni youtuberzy na przykład poruszają jakiś temat, zbierają opinie na temat danego tematu, a później nagrywają filmy, na których zarabiają niejednokrotnie bardzo duże pieniądze, udostępniając i wykorzystując komentarze oraz opinie swoich własnych słuchaczy, fanów i tak dalej, gdzie w zasadzie większość osób, które daje im właśnie te pomysły na nagrywanie tych materiałów, nie ma z tego nic. I właśnie w przypadku naszej aplikacji chcielibyśmy to zmienić i dać możliwość monetyzacji tego typu kontentu, także zarówno ci content creatorzy, czyli ludzie, którzy tworzą właśnie te podcasty, nagrania i tak dalej, mogliby zarabiać na tym, a przy okazji również ich fani, czyli słuchacze, czyli ci ludzie, którzy dają swoje również opinie i dzięki nim mogą te treści powstawać, mogą również na tym zarobić.
Okej, więc zamykamy dzień trochę przed północą, wcześniej niż zwykle, bo gram to z ręki, bo jest tak dużo łatwiej mi, nie chce mi się już wyjmować gimbala. Dokończyliśmy pracę nad wideo, mamy już jakieś pierwsze mock-upy. No generalnie wszystko idzie chyba w dobrym kierunku, chociaż bardzo wolno. No i co? Widzimy się jutro. Już koło 8 jeszcze muszę zrobić projekt na uczelnię. Właśnie wybieram się na drugi dzień naszego hackathonu do tego budynku, w którym hakujemy. Jak widzicie, jestem na ulicy, bo jadę rowerem, tutaj jak możecie zobaczyć. Mam jakieś 20 minut na rowerze właśnie do miejsca, w którym robimy nasz projekt. Piotrek niestety musi zostać w hotelu trochę dłużej, bo ma jeszcze swój projekt na uczelnię. Jeśli chodzi o wczorajszy progres, to niewiele udało nam się zrobić. Było trochę, powiedzmy, problemów z komunikacją w naszym teamie i wszyscy raczej wcześniej skończyliśmy. Piotrek będzie gdzieś o 10. W zasadzie mamy o 10 takie spotkanie teamowe i mamy przegadać wszystkie nasze cele, co mamy zrobić w tym projekcie. No i zobaczymy, także trzymajcie kciuki. Witam Was już z miejsca naszego hackathonu. W tym momencie pracujemy nad implementacją tworzenia profilów na Lens Protocol. Przed chwilą ja byłem odpowiedzialny za implementację Web3 Storage, czyli protokół, który pozwala nam uploadować pliki na IPFS-a i podlinkować to do profilów na Lensie. I w sumie tyle, także mamy 13:51. Obecnie kończy się właśnie lunch i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze mamy sporo rzeczy do zrobienia. A tu jest w ogóle WorldCoin, o którym tutaj opowiadałem. Jak widzicie, mają taki stand i to jest jeden z gadżetów, które możecie tutaj dostać na miejscu. Sytuacja wygląda tak, że jeśli zdecydujecie się na zeskanowanie swojej środkówki, możecie zobaczyć teraz właśnie, tu prawą możesz pokazać, jak to wygląda. To jako nagrodę dostajecie taką maskotkę i do tego jeszcze NFT-ka. O, a tu jest nasza ekipa. Hey guys, what are you working on? Okay, so I'm working on implementing the profile creation on Lens, like I probably told you before. And right now we also have the uploading files to, let's say, to IPFS, so we can upload our images and store them on Lens profile. So this is what I'm working on, and next step I will add will be NFT, let's say, profiles NFT metadata, also on IPFS. I don't know what about you. Yeah, and right now I'm working on the profile dropdown, so you could possibly change the profile you are using the Podcha as. So, for example, when you log in using Wallet Connect or MetaMask, you get the default profile. You can create profiles when actually Pavel adds this feature, and you can change which profile you are interacting. How about you? Hi. I'm just working on the layout of the app. Right now I'm adding the logo and I'm rearranging some stuff. Thank you. Ja tylko na szybko trochę zupdate'ować, bo Paweł mi zarzuca, że się prawie nie odzywam na tym vlogu. Saki od nas odszedł, niestety od teamu. Pomógł troszeczkę faktycznie z interfejsami, ale stwierdził, że nie dogadujemy się za bardzo i poszedł, więc pracujemy teraz we czwórkę. I co, no powoli robota idzie do przodu. Ja w tym momencie kończę już dropdown z walletem, ten, o którym chyba wcześniej mówił Maja, jeżeli się nie mylę, albo mówił o tym Paweł. A jak skończymy to później już idziemy tworzyć profile do końca na Lensie i będziemy mieli później zadanie zrobić odtwarzacz już podcastów.
Okej, więc z takich dobrych wiadomości to jeszcze mamy gościa. I jest nim Mateusz, znany również jako Geo East z naszego forum. Poznaliśmy się 2 miesiące temu podczas pierwszego meetupu ETH Warsaw i Mateusz tworzy bardzo fajny projekt. Przy okazji właśnie mieszka w Stanach, także mógł nas odwiedzić i nas dopinguje. Także może ja przekieruję kamerę już na Mateusza i sam opowiem wam kilka słów o sobie. Cześć wszystkim. Odwiedziłem tutaj team właśnie, żeby podnieść trochę morale. A zresztą atmosfera na hackathonach jest tak świetna, że po prostu przyszedłem sobie z laptopem popracować trochę nad swoimi rzeczami. A pracuję nad protokołem idris.xyz. To jest zdecentralizowana książka adresowa, gdzie e-maile, numery telefonów i Twitter handles są zmapowane do adresów portfeli po to, żeby odblokować kilka różnych fajnych, ciekawych use case'ów, jak na przykład możliwość werbalnego podzielenia się swoim adresem z kimś, kto stoi obok Ciebie. Na podstawie tej książki adresowej budujemy zestaw narzędzi, które jakby są skierowane dla użytkowników spoza krypto, po to, żeby mogli wejść do świata krypto. Na przykład jednym z nich jest coś, co wypuściliśmy teraz w poniedziałek, czyli bezpośrednie płatności, typowanie na Twitterze. Mamy tutaj użytkownika na Twitterze, mamy włączoną naszą wtyczkę. Wiemy, że ten użytkownik jest zarejestrowany, bo ma tutaj swój zielony ID badge. Możemy na niego najechać, wybrać sobie network, na którym chcemy mu dać tipa. Możemy wybrać też coina, a nawet zróbmy to od razu teraz. Wyślijmy mu dolara live i wysyłamy dolara. No i mamy to. Okej, więc jest godzina 23:32 i jeśli chodzi o mnie, mniej więcej tak wygląda teraz nasza platforma, na razie to są placeholdery. Tutaj mamy już takie podstawowe, w zasadzie bardziej taki jeszcze proof of concept, jeśli chodzi o dodawanie nagrań. Generalnie założenie jest takie, że wrzucamy max 10-sekundowe wideo, które będą czymś a la TikTokiem i właśnie, okej, tutaj możecie zobaczyć. Działa. Walczymy jak możemy, a tam jak widzieliście, niektórzy znajdują inne sposoby na oderwanie się na chwilę od kodu. Good vlogging, brother. Are you a blogger? Where are you from? I'm from Poland. Nice. From Kazakhstan. Not Good luck to this guy. Actually, he's with me in the same team. We're just trying to. It's our first vlog, by the way. It's not our first Web3 hackathon, but we just came up with the idea. Why not to just record? Because many people are asking us. Good. What's good. your name, by the way? My name is Jigger. Nice to meet you. Nice to meet you. Dobra, no i tak jest godzina prawie druga już. Zostaliśmy tylko ja i Piotrek. Cała reszta poszła spać. Obecny stan projektu jest taki, że mamy logowanie, mamy tworzenie profili. Co dalej? No, tam cała otoczka wokół tworzenia profili, tak? Czyli dzięki za kamerę, bo nagrywamy bez gimbala. Czyli de facto do każdego profilu trzeba ustawić metadane. Trzeba też takie trochę obejście zrobiliśmy, żeby móc zgetować profile, które są z naszej aplikacji, że każdy profil udostępnia taki mirror jakiegoś posta, żeby tak można było zgetować to. Także takie podstawowe feature'y są gotowe, no ale dalej jakby funkcjonalności trochę leżą. No, de facto można stworzyć podcast i nic więcej, tak? Dopiero teraz robimy wrzucanie epizodów na LivePeera, tak? Bądź na LivePeerze. Tak. I zamieszczanie tej informacji
w taki sposób, że można było to u nas zgetować na frontendzie, czyli na lensie. No i potem jeszcze będziemy dodawać funkcję monetyzacji tego wszystkiego. Jak to zepniemy, to już będzie cud, a jak będziemy mieli siły, to już sobie coś dodamy. Ale jesteśmy, no tak, turbo zmęczeni, no Paweł już pada z nóg, ja też, powiedzmy, już trochę mniej, ale też już czuję, że nie jestem najświeższym umysłem dzisiaj tutaj. No i co? Lecimy dalej. Życzę powodzenia. No, poddaliśmy się z mojej inicjatywy. Paweł jeszcze pewnie chętnie został, chociaż też mu się już literki przed oczami mieszają. Co jest? Trzecia z kawałkiem? No, 3:30. 3:30 jest. Jedziemy do hotelu. Z hotelu może jeszcze pochodzimy, może pójdziemy spać. W zasadzie zostało nam do zrobienia jeszcze wyświetlania postów, superfluid sprawy i co jeszcze? No i publikowanie do końca działa, więc... Jak zobaczycie sobie do środka tutaj, to... Tak, to ludzie siedzą. To mogę wam pokazać z drugiej strony. Tak, jeszcze tyle ludzi. Jest.